Jak pierwszy raz w ogóle byłem w Norwegii, no to ta jazda tunelami była taka wow, ale czad, tunel, no nie? Ale powiem wam, że z czasem to może nie tyle nudzą się tunele, ale no tak, jest nuda. I jak teraz gdzieś jeżdżę, to zawsze sprawdzam, czy jest jakaś alternatywna droga. No chyba, że mi się spieszy. Dzień dobry szanownym paniom i szanownym panom. Sezon motocyklowy w Norwegii zaczyna się coraz bardziej, może nie tyle psuć, ale zaczyna się coraz bardziej robić typowa norweska pogoda. Czyli taka, którą wszyscy znają, że dużo wieje, dużo leje. A co za tym idzie? Trzeba będzie chwytać każdy wolny dzień, każdy wolny moment, każdą wolną godzinę nawet, która będzie sprzyjała temu, aby wsiąść na moto i sobie pojeździć. Dziś niedziela, godzina 13:30. Jadę sobie wzdłuż morza, wzdłuż wybrzeża. Troszeczkę podładować akumulator, ponieważ przez ostatnich kilka tygodni, tak w sumie kilka tygodni, miałem bardzo dużo pracy i niestety nie było za bardzo okazji, aby pojeździć. Ale jest jeszcze sporo motocyklistów na drogach. Pewnie wielu z nich będzie korzystać z pogody. Ja zresztą też nie oddaję nigdzie motocykla na przechowanie, tylko będę go trzymał u siebie. Jedynie jeśli temperatury spadną dość mocno, to będę chciał, no to na pewno wyciągnę akumulator i sobie podłączę pod ładowarkę. I jak mój pierwszy sezon w Norwegii na motocyklu? No super, myślę, że mieliście okazję widzieć przygody, które były. Większa wyprawa do Budę, potem większa wyprawa w okolice Geiranger, sporo takich mniejszych wycieczek kawowych tutaj w okolicy. Zresztą tak jak teraz widzicie, jadę sobie kawałeczek od domu, jest lotnisko i potem dojeżdżamy do wybrzeża i można wzdłuż wybrzeża sobie przejechać wzdłuż kilku plaż, bardzo ładnych plaż. No, więc jak mój sezon? Przejechałem w tym sezonie, czyli od maja, tu mamy 26 300, około 12 000 kilometrów, czyli maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i pierwsza połowa października. Czy to dużo, czy mało? No trudno powiedzieć, no jak na możliwości takie, kiedy mamy czas wolny i możemy jechać i kiedy jest fajna pogoda, bo jak wiecie, ja zdecydowanie preferuję, z racji tego, że tutaj jestem, to preferuję zdecydowanie wykorzystywanie dobrej pogody, czyli jeżeli jest słaba pogoda, to wolę po prostu nie jechać albo zawrócić, bo zależy mi też na tym, aby filmy, które nagrywam, były jak najładniejsze, żebyście zobaczyli jak najwięcej Norwegii, tej słonecznej, tej z błękitnym niebem, z piękną zielenią. Oczywiście w Norwegii mamy każdą porę roku, nawet latem może zdarzyć się każda pora roku. Możemy mieć śnieg w górach, ulewę, bardzo niską temperaturę, strasznie duży wiatr. Oczywiście to wszystko jest naturą Norwegii i z tym wszystkim musimy się liczyć, musimy być na to przygotowani. Podjedziemy sobie tutaj, tu jest taka ładna plaża. Jak wspominałem w jednym z filmów, z racji tego, że tu mieszkam, że jestem na miejscu, no to nie muszę podchodzić do tematu tak jak podchodziłem i tak jak wy też, którzy przyjeżdżacie tutaj na tydzień czy dwa, że jak już tutaj jesteście, to prawdopodobnie niezależnie od tego, jaka jest pogoda, no jedziecie, zwiedzacie, nawet jeżeli niewiele widać,
to jedziecie i zwiedzacie, no bo nie ma innego wyjścia po prostu. Ale jak jest się tutaj na miejscu i można w jakimś stopniu sobie dograć ten czas pobytu, czas zwiedzania, czyli jeżeli na przykład jest słaba pogoda, to zawracam i nie jadę dalej. Mogę tę drogę zrobić na przykład tydzień później. Tu jest Vigdelstranden. Piękna plaża, bardzo malutka, w kształcie takiej podkowy. Bardzo, bardzo ładna. Dzisiaj trochę wieje. Spróbuję drona. A co? No niestety nie mogę polatać. Tu jest strefa autoryzacyjna, ponieważ tu jest ścieżka podejścia do lotniska na Suli. I akurat ta plaża leży właśnie w strefie tej ścieżki. Dlatego trzeba obejść się smakiem. A prawdopodobnie w tej chwili dużo samolotów może startować i lądować, więc system nie pozwolił. No widzicie, właśnie tak jak ten samolot startuje, to tam kawałek dalej jest plaża. I właśnie tam prowadzi ta ścieżka, gdzie on leci. Ścieżka podejścia, czy nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. Jak ktoś tutaj jest pilotem, to zachęcam do skomentowania. Także wiecie, zbliża się zima, jest już praktycznie tutaj jesień. Czas na planowanie kolejnego roku. Jeszcze nie wiem, muszę usiąść, poprzeglądać dokładnie na bardzo dużym zoomie wszystkie mapy, które mam w Osmandzie, wyhaczyć wszystkie dróżki, ścieżki szutrowe, no bo to jest coś mega, mega fajnego, te szuterki, więc myślę, że chciałbym w przyszłym roku gdzieś wylądować właśnie w tych okolicach, w których będzie tych dróg szutrowych dużo. No i prawdopodobnie też Trollstigen bym chciał zrobić. No zobaczymy. Zobaczymy jak czas pozwoli, jak pogoda. Ale na pewno ja nudzić się nie będę. Teraz prawdopodobnie jak wymontuję sobie akumulator i podłączę do ładowania, oczywiście jak będzie w prognozach szykowała się jakaś fajna pogoda, to akumulator włożę i będę sobie jeździł. Pojadę może znowu kawałek na północ. Wiecie, mam ciepłe ciuchy. No w tej chwili jest 15 stopni, trochę wieje i mam ten komplet od Rebel Horna Kabi 5 i jadę bez żadnych membran. Mam tylko termobieliznę na sobie, pozapinane wszystkie wentylacje tutaj. Tu na plecach jest otwarty ten cały wlot, ale cała reszta jest pozapinana, rękawy są pozapinane, rękawiczki mam letnie, jak widzicie już bez dziurek. Nie, tam te z dziurą są jeszcze w kufrze, ale dzisiaj nie wziąłem telefonu, bo jeżdżę po okolicy, więc dzisiaj mam rękawiczki nowe Alpine Stars, nie wiem, ale mają ten palec, który działa na ekran i faktycznie działa bardzo dobrze. Ktoś oferował, że mi kupi rękawiczki za zaoszczędzoną kasę. Dziękuję bardzo. To bardzo miłe. Kurczę, mogłem się zgodzić, Holender. Tak czy siak, jak ten akumulatorek będzie wyjęty, no to wracam na intensywniej na rowerek, żeby troszkę poprawić sobie swoją formę kilogramową. No nie, no bez przesady, nie ma dramatu, ale czuję, że jest więcej niż rok temu, albo inaczej, więcej niż na początku tego roku. No jest. Nie da się ukryć. Nie będę ściemniał, że mam taką linię. Zresztą mówiłem o tym, że moja waga się lekko waha. Lekko. To nie jest efekt jojo,
ale lekkie wahania związane właśnie z sezonem, gdzie się trochę przybiera, wiecie, tam ten pas trzeba poluzować o jedną kropeczkę w pasku. Ale oczywiście to, że wsiadam intensywniej na rower niż na moto, nie oznacza, że motocykl zostanie odstawiony i że znowu kanał zjedzie na niesłuszne tory, jak to ktoś kiedyś powiedział. Że Seize the Road to motocykl, a nie rower. Nie, Seize the Road to podróż, to przygoda, to wszystko, co wiąże się z doświadczaniem życia przede wszystkim i co najważniejsze, mojego życia. Ale nie, oczywiście intensywniej na wiosnę motocykl wróci. Jeżeli macie jakieś propozycje albo macie ochotę zasugerować, zaproponować coś, co chcielibyście zobaczyć na kanale w przyszłym roku, to piszcie śmiało. A jeżeli ktoś chce, aby to, co chce zobaczyć na kanale, stało się ciałem, to zapraszam do grona współtwórców w strefie osób wspierających. Dziękuję bardzo wszystkim tym osobom, które w tym roku tak chętnie i tak szczodrze mnie wsparły. Mam nadzieję, że nie zawiodłem oczekiwań i mam nadzieję, że będzie Was więcej i że ja sam będę coraz lepszy, że kanał będzie coraz lepszy, że będzie coraz ciekawiej, coraz ładniej, coraz lepiej pod względem, nie wiem, technicznym, merytorycznym, jakkolwiek to nazwać. A teraz pokażę Wam trochę Stavanger. Port w Stavanger i przystań jachtowa. To tutaj bardzo często przybijają ogromne promy, ogromne statki pasażerskie, tam gdzie stoi ten czerwono-żółty. Zresztą tu po tej stronie, po stronie tego nabrzeża też one stają. Pewnie teraz z racji nadchodzącej zimy będzie ich coraz mniej. Aha, no i oczywiście nie bójcie się o to, że w związku z tym, że idzie jesień czy zima, to że będzie rower i że nie będzie motocykla, a nie. To jest tylko przejściowe. Każdą nadarzającą się okazję, kiedy będzie pogoda sprzyjająca jeżdżeniu na motocyklu, czyli taka, która sprawia przyjemność, a nie kiedy się cierpi jadąc, to każdy taki moment oczywiście wykorzystam na to, żeby wsiąść i pojechać. Ale mnie kusi kawa i buła w Kannelsnüren. Ale nie, bo niedługo obiad, więc trochę bez sensu by było zajadać się słodkościami. Tu po lewej jest Fiskepiren. Tutaj taka sala, w której odbywają się koncerty. Za niedługo będzie chyba Lady Punk. Widziałem coś. No wiecie, więc jak ktoś jest w pobliżu, to można wbić. Chyba nawet niedrogie bilety. Nie pamiętam ile, ale wydaje mi się, że nie jakieś tam kosmicznie drogie. Pojadę sobie jeszcze na most
przejadę na drugą stronę mostem do Hünfok i może sobie wrócę tunelem do domu. Ładnie, co? No, powiem wam, że okolica Stavanger mega piękna, mega piękna. Z wyjątkowo urocze miejsce, przepiękne plaże, bardzo blisko fiordy, przepiękne fiordy, bardzo blisko góry, całkiem wysokie, naprawdę, tam jest co się drapać do góry, no niedaleko do Preikestolen, całkiem niedaleko do Siarak. Pięknie, pięknie, naprawdę piękne miejsce. Strasznie mi się podoba. Strasznie się cieszę, że właśnie zdecydowaliśmy się przyjechać tutaj. No i też ten klimat, pogoda, mimo tego, że faktycznie czasem potrafi się zaciągnąć z deszczem, to temperatury są bardzo fajne. Nie ma upałów, takie bardzo upalne dni, wiem, no ile jest w roku, no kilka takich dni. W tym roku bardzo gorąco było w maju, kilka upalnych dni było we wrześniu. A tak to temperatura bardzo fajna, bardzo przyjemna. Człowiek się nie gotuje. No i zimą też nie ma mrozów jakichś ciężkich. Oczywiście jak się pojedzie 500 km na wschód, czyli do Oslo w okolice, to tam potrafi ta zima trwać faktycznie po kilka miesięcy i potrafi być minus 20 parę stopni. Tutaj nie ma czegoś takiego. No ale wystarczy pojechać kawałek na północ, dosłownie kawałek, przejechać na drugą stronę tunelem do Jørpeland i właśnie pojechać w okolice fiordu i ciutkę wyżej zacząć się wznosić, no to już widać, że ta temperatura dużo szybciej spada. Zresztą jak będziecie lecieli, albo ktoś z was leciał samolotem do Stavanger, to nawet wiosną, jesienią widać bardzo charakterystyczną rzecz, jak na samym wybrzeżu nie ma w ogóle śniegu, a wystarczy wystartować i właśnie jechać kawałeczek, lecieć, nie tyle jechać, co lecieć kawałeczek na wschód, to widać jak te góry i fiordy, jak są szczyty zaśnieżone. Zresztą wiecie, no jest październik, prawie połowa października i słyszałem w telewizji, że na Kasprowym śnieg. No to jest praktycznie tak samo tutaj, no nie? Taka lokalizacja górsko-morska zawsze będzie się wiązała z takimi dużymi różnicami wynikającymi z wysokości i z bliskości morza i gór. No i co za tym idzie, niestety też często z dość dużej niestabilności temperatury. Wiecie, jak jedziecie w Tatry pochodzić, no to też ta pogoda potrafi się zmienić w ciągu 15 minut. Tutaj może aż tak nie jest, żeby to się tak gwałtownie zmieniało. No ale potrafi się zmienić. Tam przede mną dalej ta góra, którą widzicie, to jest wyspa Rennesøy. Rennesøy to jest wyspa, na której jest port promowy Mortavika. Byłem tam kilka razy. A teraz jadę sobie do wlotu tunelu, tego tunelu Ryfylke, który przejeżdża na drugą stronę fiordu. Ale ja odbiję w prawo, czyli na południe i przejadę nim ponownie do Stavanger. No i ta część tunelu jest tą krótszą częścią.
Ten most, którym przed chwilą jechałem, on, no tamtędy można również pojechać. Ten most również jest płatny dla samochodów. Pamiętajcie, dla motocykli tunele i mosty są bezpłatne. Nie musicie się przejmować, że będziecie musieli za to zapłacić. Nie. I ta część tunelu, jeżeli pojedziemy nią w całości, to wyjedziemy praktycznie na takiej drodze ekspresowej, takiej jakby tutejszej autostradzie E39, która prowadzi Was prosto do Kristiansand, w tamtym kierunku. Ale oczywiście w trakcie macie kilka zjazdów. Ja zjadę sobie wcześniejszym zjazdem, który kieruje nas na szpital. No i powiem Wam, że z czasem, jak pierwszy raz w ogóle byłem w Norwegii, no to ta jazda tunelami była taka wow, ale czad, tunel, no nie? Ale powiem Wam, że z czasem to może nie tyle nudzą się tunele, ale wolałbym, żeby ich było mniej. No bo wiecie, w tunelu to nic nie widać po prostu. I się jedzie, jest głośno i jest, no tak, jest nuda. I jak teraz gdzieś jeżdżę, to zawsze sprawdzam, czy jest jakaś alternatywna droga. No chyba, że mi się spieszy. No to pociskam faktycznie przez tunel, ale jeżeli mam czas i mogę sobie zrobić jakiś objazd, to zdecydowanie bardziej wolę znaleźć drogę alternatywną. O, widzicie, zjazd numer 1 na Bergen, E39 Kristiansand, a my zjeżdżamy tutaj na Sykehus, czyli na szpital. A tam się jedzie na Kristiansand. Tutaj też można, no wiecie, tutaj kilka dróg często jest oznaczonych dokładnie tak samo. Ma ten sam numer. Przy niektórych jest na przykład dodatek N na końcu. Tak jakby, nie wiem, ni. W sensie nowa droga albo coś. Dobra. Zbijemy tu w lewo. Latem w tunelach jest chłodniej zwykle niż na dworze, a zimą, czy tam jesienią, jest cieplej niż na dworze. No chyba w tunelach jest stała temperatura, tak mi się coś wydaje. Dzisiejszy odcinek taki vlogowy trochę. Pojeździłem, trochę Wam powiedziałem, może coś Wam się z tego przyda. Jeśli się przyda, to bardzo fajnie, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję i zapraszam na następny film.